Foka szara jest przede wszystkim drapieżnikiem, jest wielkim zwierzęciem. Na Bałtyku nie ma naturalnych wrogów. Dystans, który przebywają, Szwecja-Polska tak naprawdę dla foki to jest 3 dni. Zostały zdziesiątkowane najpierw przez polowania, a potem przez zanieczyszczenia Bałtyku do bardzo niewielkiej liczby. Foka lubi ciszę i spokój. Szuka takich miejsc, gdzie nie jest przeganiana, gdzie nie musi uciekać. Poza tym są to zwierzęta niezwykle inteligentne, co mamy możliwość bezpośrednio obserwować tutaj w stacji morskiej. Czym wyróżnia się Bałtyk i co możemy zrobić, aby był on bezpiecznym środowiskiem dla przyszłych pokoleń? Dziś rozmawiamy o tym w ramach konkursu Baltic Horizons, który trwa w Sopocie. A Bałtyk to morze wyjątkowe. Żyją w nim obok siebie organizmy słodko- i słonowodne. Wśród nich są także ssaki. Niewiele brakowało, a w naszym morzu nie byłoby ich wcale. Wypłyń z nami w wyjątkowy rejs i poznaj bliżej bohaterów tego odcinka serii Sopot Spot – foki. Morze Bałtyckie jest bardzo młodym morzem geologicznie. I tak naprawdę gatunki, które tutaj naturalnie wstąpiły w ten akwen z lepszym lub gorszym sukcesem, ale żyją tutaj do dzisiaj. Wszystkim nam Bałtyk kojarzy się przede wszystkim z rybami, które spotykamy na talerzach. Natomiast w tym morzu żyje mnóstwo innych gatunków. Żyją bezkręgowce, żyją kręgowce, żyją ptaki, żyją ssaki morskie. I takim chyba ewenementem właśnie w Bałtyku jest przede wszystkim morświn. I jego losy są dużo trudniejsze niż fok. Fok, które również są ssakami morskimi. I po takim okresie, kiedy zostały zdziesiątkowane najpierw przez polowania, a potem przez zanieczyszczenia do bardzo niewielkiej liczby. W tej chwili dzięki ochronie, którą udało się wprowadzić praktycznie we wszystkich krajach bałtyckich, obserwujemy sukces w odtwarzaniu się populacji. Foka szara jest przede wszystkim drapieżnikiem, jest wielkim zwierzęciem. Na Bałtyku nie ma naturalnych wrogów. Poza może bielikami, które czasami się zdarza, że atakują takie noworodki foczy, jeszcze zupełnie bezbronne. Ale tak naprawdę to mierzy się z nami, z ludźmi. Żywi się przede wszystkim rybami. Żywi się tymi rybami, które są najłatwiej dostępne. A potrafi też skorzystać z tych półmisków, które są wystawiane w morzu, czyli z sieci rybackich. Spotkanie foki na plaży to jest trochę podobna sytuacja do spotkania wilka w lesie. Miejmy świadomość, że jest to drapieżnik i że jest to dziki drapieżnik. Który może nas zaskoczyć w bliskim kontakcie niesamowitym sprytem i szybkością. Ma bardzo mocne zęby i bardzo ostre. Gdy nasza ręka wyciągnięta w stronę foki, jeśli w ogóle foka da tak blisko do siebie podejść, może też spotkać się z tymi zębami. Jest to bardzo niebezpieczne. Jeśli to jest foka zdrowa, która po prostu leży i się rozgląda, to ona ucieknie, zanim prawdopodobnie zdążymy ją zauważyć. Natomiast jeśli nie ucieka i pozwala się do siebie zbliżyć, to albo mocno śpi, albo jest chora. Obudzona foka z takiego głębokiego snu może się zachować zupełnie nieprzewidywalnie, a na pewno będzie się broniła. Więc apel ogromny, nie podchodzimy blisko
jeśli niepokoi nas wygląd foki na przykład. Albo jeśli w ogóle nie wiemy, jak foka powinna się zachowywać, czy to jest normalne, że leży na boku na przykład i macha płetwą. Zawsze można zadzwonić albo bezpośrednio do nas do stacji, albo do Błękitnego Patrolu. To jest grupa wolontariuszy, którą udało nam się współutworzyć razem z WWF-em. Oni udają się na miejsce takiej obserwacji, dokonują takiej pierwszej oceny, są w kontakcie z nami i wówczas tutaj podejmujemy decyzję, czy należy fokę zostawić na brzegu, czy należy po nią pojechać i przewieźć ją tutaj do naszego ośrodka rehabilitacji. Plaża jest naturalnym siedliskiem fok, dlatego też wybrały jedyne właściwie spełniające takie kryteria siedlisko. Są to piaszczyste łachy w ujściu Wisły. Foki wybrały to siedlisko tylko dlatego, że tam człowiek suchą stopą nie przejdzie. Tutaj w ujściu Wisły foki mają swój dom, można by powiedzieć. To tutaj tworzą wielkie kolonie i w tych koloniach żyją. Pływając tutaj przez wiele lat, można bardzo dobrze poznać te zwierzaki. Nie można do nich podpływać bardzo szybko, trzeba zrobić to powoli, spokojnie, one się wtedy adoptują. Czasami są rzeczywiście takie zapatrzone jakby w siebie i w ostatniej chwili nas zobaczą i to potrafi je spłoszyć. Często widząc takie sytuacje, kiedy skutery wodne, motorówki podpływają blisko i są na granicy właściwie płoszenia, zwracamy uwagę tym ludziom, czy to na radiu, czy to krzycząc z burty, żeby nie podpływali za blisko i nie płoszyli tych zwierząt, więc też w pewnym stopniu działamy pozytywnie na to środowisko, w którym one tutaj żyją. Tą populację, którą mamy, to jest w większości to są osobniki młode, chociaż dojrzałe już też są, ale te bawiące się ze sobą to są maluchy roczne, dwuletnie, maksymalnie trzyletnie foki, które właśnie tworzą taką zabawę. Tak jak młode lwy się bawią, tak? Stare już walczą, a tak te foczki właśnie młode, skaczące, biegające po wysepce, to jest właśnie ich zabawa. Dystans, który przebywają, Szwecja-Polska tak naprawdę dla foki to jest 3 dni. Ciekawostką jest to, że foki potrafią odpoczywać w wodzie, pod wodą, na wodzie, na lądzie i we wszystkich tych miejscach w bardzo podobny sposób odpoczywają, śpiąc na takich 10-minutowych drzemkach. Wstrzymuje oddech, zasypia, śpi 10-15 minut, nawet czasami pobudka, wymiana gazowa i znowu drzemka. Jeśli chcemy w sposób bezpieczny spotkać się oko w oko z foką, to zapraszam do Fokarium, stacji morskiej w Helu, gdzie można podziwiać te zwierzęta, jak żyją, jak współpracują z opiekunami, jak się zachowują, jakie interakcje między nimi zachodzą, no i przyjrzeć się tak naprawdę, z czego się składa foka. A nie wszyscy wiedzą, że foka posiada ogon.